Ostatnie lata przyniosły nam całkiem sporo nowych krajów na mapie skoków narciarskich. W Pucharze Świata zadomowili się zawodnicy z Rumunii czy Turcji, a pojedyncze epizody zanotowali chociażby Chińczycy. Niestety jest również wiele państw, które zniknęły ze świata skoków narciarskich, nawet jeżeli w przeszłości miały w tej dyscyplinie duże tradycje i utytułowanych skoczków. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się ostatnim występom zawodników z krajów, które na dobre zniknęły lub powoli znikają z mapy skoków narciarskich. Na pierwszy ogień idzie reprezentacja, która z całkowitym zniknięciem ze świata skoków raczej nie jest kojarzona, jednak dużo wskazuje na to, że jej istnienie w tej dyscyplinie może zakończyć się bardzo szybko, a mowa o reprezentacji Kanady. Ostatni występ Kanadyjczyka w Pucharze Świata miał miejsce w zeszłym sezonie w Planicy, kiedy to Mackenzie Boyd-Klaus zajął 37 miejsce. Niestety, po zakończeniu sezonu postanowił on zawiesić swoją karierę, a biorąc pod uwagę, że od 2 lat jest on jedynym aktywnym skoczkiem z Kanady startującym w zawodach Pucharu Świata, można łatwo zauważyć, że sytuacja w kanadyjskich skokach zrobiła się wręcz fatalna. Jeżeli 32-latek nie powróci do skoków, to najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z całkowitym wymarciem tej dyscypliny w Kanadzie na wiele lat. Choć warto zwrócić uwagę, że mówimy teraz tylko o jej męskim wydaniu, ponieważ u kobiet sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Alexandria Letit to aktualna mistrzyni świata w skokach narciarskich i razem z Abigail Strait robią w Pucharze Świata naprawdę świetną robotę, stając czasem na podium, a nawet wygrywając poszczególne konkursy. Sytuacja w męskich skokach w Kanadzie jest jednak, można powiedzieć, na przeciwnym biegunie. Druga reprezentacja w dzisiejszym filmie to Korea Południowa. Ostatni czynny Koreańczyk z prawem startu w Pucharze Świata to Heng Chul Choi, który w Pucharze Świata zaprezentował się po raz ostatni w Sapporo w zeszłym sezonie, gdzie nie przebrnął kwalifikacji do żadnego z 3 konkursów. W tym sezonie najprawdopodobniej nie zjawi się na starcie żadnego konkursu ze względu na słabą formę i problemy finansowe, które uniemożliwiają mu wylot na zawody w Europie. Biorąc pod uwagę, że tak jak wspomniałem, ostatni aktywny Koreańczyk z prawem startu w Pucharze Świata jest już w bardzo zaawansowanym wieku, ponieważ w tym roku skończy 43 lata, wydaje się, że na kolejny występ Koreańczyka w zawodach najwyższej rangi przyjdzie nam poczekać jeszcze bardzo długo, być może nawet wiele lat. Jeśli chodzi o młodych skoczków z tego kraju, to jest ich bardzo niewielu, choć niektórzy startują sporadycznie w FIS Cupie, a nawet Pucharze Kontynentalnym, jednak bez większych sukcesów. Następna reprezentacja, której się przyjrzymy, to myślę, że dość niespodziewanie Grecja. O ile 2 poprzednie reprezentacje zaliczyły swoje ostatnie występy niedawno, bo jeszcze w zeszłym sezonie, o tyle Grecja zanotowała swój ostatni epizod w Pucharze Świata już dosyć dawno, bo w sezonie 2014-15 podczas finałowego weekendu w Planicy. Nikos Polychronidis, jedyny w historii reprezentant Grecji, brał udział w zawodach Pucharu Świata od 2013 do 2015 roku, po czym zakończył swoją karierę, a razem z nim ze skokowej mapy świata zniknęła również Grecja. Zaledwie tydzień wcześniej, w tym samym sezonie, w Oslo swoje ostatnie występy w Pucharze Świata zaliczyły 2 inne reprezentacje. Pierwszą z nich była Szwecja. Aż trudno uwierzyć, że w tym kraju z wielkimi tradycjami w tej dyscyplinie od niemal 10 lat nie było żadnego skoczka startującego w Pucharze Świata. W sezonie 2014-15 reprezentacja tego kraju wykonywała swój łabędzi śpiew ze względu na Mistrzostwa Świata w Falun, gdzie celem dla Szwedów był występ w drużynie, co zresztą się udało. Po zajęciu ostatniego miejsca 2 Szwedów wybrała się jeszcze na zawody Pucharu Świata w Oslo, gdzie zarówno Christian Ingerdingen, jak i Karl Nordin odpadli w kwalifikacjach. Tego samego dnia mieliśmy również do czynienia z ostatnim występem w Pucharze Świata reprezentanta Holandii. Lars Antonissen przebrnął nawet kwalifikacje, jednak w konkursie zajął ostatnie 51 miejsce. Holenderski rodzynek skakał jeszcze przez 2 lata w Pucharze Kontynentalnym i FIS Cupie, po czym definitywnie zakończył karierę. O ile w przypadku Szwecji mamy wciąż do czynienia z aktywnymi skoczkami, którzy bardzo sporadycznie występują w FIS Cupie, o tyle aktywność w Holandii po zakończeniu kariery przez Antonissena spadła do zera i wydaje się, że pozostanie tak na długie lata. Swój ostatni epizod w Pucharze Świata w sezonie 2013-14 zaliczyła natomiast Słowacja za sprawą Tomasa Zmoraja. Wystąpił on w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu sezonu w Klingenthal, a następnie na Mistrzostwach Świata w lotach w Harachowie w marcu 2014 roku, gdzie również nie przebrnął kwalifikacji. Po zakończeniu sezonu postanowił zakończyć swoją karierę. W przypadku Słowacji jest jednak ogromna szansa, że już niedługo reprezentant tego kraju ponownie pojawi się w Pucharze Świata po 10 latach przerwy.
W ostatnim czasie przyzwoitą formę prezentuje słowacki junior Hector Kapustik, który zdobył już punkty Pucharu Kontynentalnego, a tym samym prawo startu w Pucharze Świata. Pozostaje nam więc już tylko czekać na jego pierwsze powołanie do zawodów najwyższej rangi. Po raz kolejny przenosimy się w czasie o kilka dobrych lat do sezonu 2007-2008, kiedy to po raz ostatni mogliśmy zobaczyć w Pucharze Świata skoczka z Białorusi. Był nim Maksim Anisimał, który startował niemal przez cały sezon 2007-2008, choć w zdecydowanej większości przypadków nie przechodził nawet kwalifikacji. Podobnie było również w Oslo w marcu 2008 roku, kiedy pojawił się na starcie zawodów najwyższej rangi po raz ostatni w karierze. W Pucharze Kontynentalnym i FIS Cupie startował jednak do 2010 roku. Warto również wspomnieć o Piotrze Czadajewie, który przez długie lata reprezentował Białoruś, jednak od 2011 roku postanowił zmienić barwy na rosyjskie. W Pucharze Świata wystartował jeszcze w 2012 roku po kilku latach przerwy od zawodów najwyższej rangi. Jednak tego występu nie możemy już liczyć oficjalnie jako startu zawodnika z Białorusi w Pucharze Świata. W sezonie 2001-2002 mieliśmy natomiast do czynienia z ostatnim występem w Pucharze Świata skoczka narciarskiego z Kirgistanu. Dmitrij Czwykow był jedynym w historii zawodnikiem z tego kraju. W Pucharze Świata startował dość regularnie od połowy lat 90. aż do sezonu 2001-2002, a jego ostatni występ miał miejsce podczas kwalifikacji do finałowego konkursu turnieju 4 skoczni w Bischofshofen, których niestety nie udało mu się przebrnąć. W kolejnym sezonie 2002-2003 wciąż był aktywnym skoczkiem, jednak nie startował już w żadnych międzynarodowych zawodach pod egidą FIS. Wziął natomiast udział w zimowych Igrzyskach Azjatyckich. Planował start na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme w 2003 roku, jednak ostatecznie do niego nie doszło. Po zakończeniu sezonu zakończył również sportową karierę. Kolejne przykłady będą stanowiły już odległą przeszłość, ponieważ przenosimy się do lat 90., kiedy to swoje ostatnie występy w Pucharze Świata zanotowali Hiszpanie. Hiszpania to kraj w najmniejszym stopniu niekojarzony ze skokami narciarskimi, jednak w latach 80. reprezentowało go zadziwiająco dużo skoczków. Ostatnim z nich był Francisco Alegre, który występował w Pucharze Świata w sezonach 1991 oraz 92-93. Ostatni występ zanotował w Sapporo w grudniu 1992 roku, gdzie zajął 59. miejsce. Karierę kontynuował do roku 1995, kiedy po raz ostatni pojawił się na starcie zawodów Pucharu Kontynentalnego. Był jedynym hiszpańskim zawodnikiem startującym na arenie międzynarodowej, który skakał już stylem V. Ostatnim krajem, który omówimy w dzisiejszym filmie, są natomiast Węgry. Skoczkowie z tego państwa nie byli wcale rzadkością w Pucharze Świata na początku lat 80., jednak z czasem większość z nich zakończyła kariery, a nowych twarzy w tym kraju brakowało. Najdłużej jako aktywny zawodnik utrzymał się Laszlo Fischer, który jest również jedynym w historii Węgrem, który zdobył punkty Pucharu Świata. Jego ostatni występ miał miejsce podczas finałowych zawodów w Planicy w sezonie 1988-89. Zajął wtedy bardzo odległe 90. miejsce, po czym zakończył sportową karierę, a reprezentacja Węgier, mimo że posiadała zawodników nawet w XXI wieku, już nigdy nie pokazała się w zawodach najwyższej rangi. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie napisać, która reprezentacja może waszym zdaniem powrócić po latach do Pucharu Świata i reprezentantów jakiego kraju chcielibyście w nim zobaczyć najbardziej. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie do usłyszenia.